Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj kolejny produkt będzie w moim przydomowym studiu. Chcę Wam koniecznie pokazać model buta od Gerne, od włoskiego producenta. To jest model G.Dakar. Gerne znane jest wśród motocyklistów, ale głównie za sprawą, wydaje mi się, modeli offroadowych, na przykład SG12, takiego legendarnego wręcz buta. Natomiast uważam, że G.Dakar, ten adventurowy but z Gore-Texem, jest naprawdę warty uwagi. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, który z butów adventurowych jest najlepszy, najbardziej niezawodny. Moim zdaniem jest dużo modeli wartych uwagi i G.Dakar właśnie do takich butów należy. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać w szczegółach, w detalach, jak Gerne G.Dakar jest wykonane i dlaczego warto zwrócić uwagę na tego buta, jeżeli szukacie buta adventuroego. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy materiał. Jeżeli spojrzycie na kolekcję adventurowych butów producenta Gerne, to zobaczycie, że tam są takie modele adventurowe, ale moim zdaniem bardziej przeznaczone do jazdy po asfalcie. Znajdziecie tam też takiego bardzo offroadowego buta Endurance Fastback. To jest wręcz but, który podchodzi pod buta offroadowego. Natomiast po środku jest właśnie to, czyli G.Dakar. But, który jest butem adventure'owym, czyli jest on z przeznaczeniem do jazdy na motocyklach adventure'owych. Dlatego też ta podeszwa i ta konstrukcja buta jest taka. Do jazdy na motocyklach touringowych ten but się po prostu nie sprawdzi, będzie Wam niewygodnie. Więc jest to but, który jest do jazdy właśnie na takich motocyklach. I jeżeli ktoś nie zjeżdża asfaltu, ale chce wyglądać offroadowo, to jest dla niego, a jeżeli ktoś zjeżdża z asfaltu, to tym bardziej jest dla niego, dlatego że ten but jest naprawdę nieźle oprotektorowany i to mi się w nim podoba, że jest tutaj sporo fajnych rozwiązań, które powodują, że nasza noga jest po prostu bezpieczniejsza. Ale zacznijmy od początku. Co to jest za but i z czego on jest wykonany? Ja mam wersję brązową, jest jeszcze czarna wersja tego buta, więc on w dwóch wariantach kolorystycznych występuje, natomiast ten brązowy wygląda całkiem interesująco. Ta skóra, ten brąz, to jest skóra nubukowa, skóra naturalna i to dość gruba skóra, która jest tutaj zszyta z podeszwą i to jest fajny zabieg, który rzadko spotyka się w tym momencie w butach. Te buty zostały wykonane we Włoszech, zresztą wszystkie buty Gerne, tak obiecuje ten producent, są produkowane w Europie, w fabryce włoskiej, więc ten but również. Mamy tu skórę naturalną, ale to nie jest jedyny materiał oczywiście, który tu występuje, bo też pojawia się mikrofibra. Mikrofibra, czyli skóra taka syntetyczna, która jest tutaj z przodu na tej harmonijce i z tyłu napięcie również się taka skóra znajduje. To ma poprawić komfort podczas pracy na podnóżkach, ale też podczas chodzenia. Ma być wygodniej w tym bucie, bo jak widzicie, on jest dość mocno zabudowany i ma jeszcze zawias. To jest bardzo ważny element, który właśnie powoduje moim zdaniem, że warto zwrócić uwagę na tego buta, bo nie w każdym bucie adventure'owym się okazuje taki zawias jest. A co się dzieje dzięki temu zawiasowi? No dzięki temu zawiasowi po pierwsze jesteśmy chronieni przed skręceniem kostki, ponieważ tutaj ten ruch lewo-prawo jest ograniczony. Pozwala na pracę na podnóżkach, dlatego że to jest zawias, który tutaj współpracuje razem z ruchem stopy. Tu jest duży plus. I to jeszcze warto zwrócić uwagę, zobaczcie tutaj z tyłu, jak jest skonstruowany ten but, te nakładki plastikowe i element tego zawiasu, one tutaj na siebie nachodzą i trochę chronią przed przeprostem. Blokuje się po prostu ten but przed tutaj przeprostem stopy. To oczywiście nie jest takie rozwiązanie jak chociażby w litach 5.5, gdzie tamten system ochrony przed przeprostem jest bardzo rozbudowany. Tutaj raczej taka podstawowa funkcja, ale robi to wrażenie i w butach adventurowych rzadko się to spotyka. W tych butach od Gerne tutaj coś takiego jest. Mamy buta, który ma też skórę syntetyczną tutaj od wewnętrznej strony. Jak sami widzicie, fajnie to jest wykonane. Laserowo przecięte z logiem Gerne. Wygląda to bardzo dobrze. Taki materiał, który jest antypoślizgowy, nie będzie rysował nam motocykla. Zobaczcie jeszcze, co tutaj jest przy zawiasie. Ten element, który tutaj widzicie, on jest gumowy, więc dodatkowo jeszcze fajna stabilizacja, fajne czucie motocykla. Taki antypoślizgowy materiał tutaj od wewnętrznej. I co jest istotne, śruba, trzpień, śruba, to wszystko jest ukryte tak, że nie będzie rysowało motocykla. Rewelacja, bardzo fajny zabieg. Oczywiście jest wzmocnienie na czubku buta. Jest nakładka pod dźwignię zmiany biegów, symetrycznie na lewym, na prawym bucie. Zobaczcie, jak tu zabudowana jest mocno pięta tworzywem. Odtąd praktycznie cały tutaj mamy ochraniacz. To jest dość twarde, więc jesteśmy tu chronieni dodatkowo jeszcze przed przebiciem. Jest ochraniacz tutaj z przodu na goleniu
To jest kolejny element, który myślę, że też jest warty uwagi, więc jeżeli chodzi o ochronę, naprawdę na całkiem niezłym poziomie to jest. Tym bardziej, że jak zobaczymy do środka tego buta i na certyfikację, to zobaczycie, że ten but ma wszędzie dwójki, więc jest butem wysokim, odporność na ścieranie, na przecięcia, na przetarcia, to wszystko jest na poziomie drugim, ale pamiętajcie, certyfikat to nie wszystko, dlatego jeszcze te elementy, jak na przykład ten zawias, to jest bardzo ważne, a certyfikat tego nie obejmuje, więc patrzmy też poza certyfikat i rozsądnie oceniajmy buty. Co tutaj jeszcze jest ciekawego, na co warto zwrócić uwagę? No pamiętajcie, że to jest but z Gore-Texem i to jest fajne. Fajne tym bardziej, że ten Gore-Tex jest poprowadzony naprawdę bardzo wysoko. Do tego mniej więcej miejsca, do tej wysokości, więc mamy tutaj buta, który praktycznie w 3/4 wysokości jest chroniony, czyli jest wodoodporny i do tego jeszcze oddychający rewelka. Co tutaj mamy jeszcze, jeżeli chodzi o zapięcie? Dwie klamry, one są z tworzywa, ale mikrometryczne, więc możemy je też regulować. Zobaczcie, jak wygląda profil w ogóle tego buta. To jest też fajne. Ostrość łapiemy na buta. Dajcie mi sekundkę. Zobaczcie, jest niski profil, natomiast tutaj podbicie jest dość szerokie, tym bardziej, że jeszcze na tym możemy sobie troszkę regulować, więc jeżeli ktoś ma problem z podbiciem, wysokie ma podbicie, to warto tego buta zmierzyć i spróbować zobaczyć w ogóle, jak to będzie współgrało z nogą. Ten but nie jest zbyt wysoki na podeszwie, to też warto zwrócić uwagę. Tutaj w tym miejscu ta podeszwa ma około 1 cm, a tutaj będzie miała 2,5 cm. Jest taki na podeszwie wyczuwalny skok, taki stopień, tak żeby się to też opierało na podnóżkach. Ale zobaczcie, jak wygląda podeszwa. Mnie się ta podeszwa bardzo, bardzo podoba. O! Mamy kilka stref. Jest agresywny bieżnik, który pozwoli nam na stabilizację na miękkim podłożu, a dodatkowo jeszcze zobaczcie tutaj tę strefę, która jest od tej wewnętrznej strony, taka płaska, plus jeszcze tutaj ten element centralny. To powoduje, że na podnóżkach możemy się przesuwać, nie będzie się wgryzał ten bieżnik tak w zęby podnóżków, jak taki miękki, agresywny bieżnik, więc nie będziemy się tak szczepiać z tymi podnóżkami za bardzo. Duży plus i to pokazuje, jak ten but i do czego został skonstruowany do jazdy offroadowej, również tymi właśnie ciężkimi adventurami. Więcej takich patentów tak naprawdę w tym bucie więcej nie ma, ale i tak uważam, że jest całkiem nieźle nasycony różnymi rozwiązaniami. Ten but oczywiście ląduje na półce moich rekomendacji, czyli Gerne G Dakar, warte uwagi buty z Gore-Texem i w całkiem naprawdę rozsądnej cenie, jak na to, co oferują. Możecie linki zobaczyć oczywiście w opisie do tego materiału, tam na dole je umieszczam, żebyście mogli szybko sobie przeklikać i sprawdzić, jaka jest obecnie cena tych butów. Dzięki temu ten materiał będzie dłużej aktualny i oczywiście, jeżeli używacie produktów Gerne, to dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tych butach, jak Wam się sprawują. Tych opinii jest w sieci bardzo mało. Mam wrażenie, że w Polsce ta marka jest troszkę niedoceniana i warto, myślę, to zmienić. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ten produkt podoba. Dzięki za uwagę, za prezentację i za wizytę w moim przydomowym studiu o akcesoriach. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!